Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Myśmy nie mieli tego wyboru. Miałam rewizję w domu. I zapytał, czy ty te dzieci sprzedałeś? Tak, Strażnik graniczny. tak. Gdybyśmy my zwlekali, to ta osoba by nie żyła. Nie było ani tego Czerwonego Krzyża, nie było takich organizacji, które powinny pomagać, więc kto? To my. Wbrew przepisom ułatwiła wskazanym osobom pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ja za to, że pomagałam, żeby nie umarli, mam proces. Dostarczała im pożywienie oraz ubranie podczas ich pobytu w lesie. I potem już będę do końca życia w internecie. No, Boże. ale wiesz, że to damy na początek, okej? Co damy? No to, że będziesz do końca życia w internecie. Serio? No chyba nie masz nic przeciwko. Już mi wszystko jedno. Słuchaj, ty jesteś dziennikarzem, ty jesteś zawodowcem. Ty wiesz, jak takie osoby, które nie mają doświadczenia, tak przeprowadzić przez rozmowę, żeby ta rozmowa była satysfakcjonująca dla ciebie, To nie dla mnie. ale też taka, że gdzieś tam z tyłu głowy pamiętasz, że normalnie to byśmy nie siedzieli, nie rozmawiali, gdyby nie to, że ja wierzę i ja jestem przekonana, ze względu na to, co ty robisz, jak dużo rzeczy dobrych w tym sensie, że... Chyba to nie musimy, to nie mamy program. Nie, ale no, że to jest też po to, żeby ludzie sobie nie pomyśleli, że naraz się wszystko zmieniło, narracja i już coś, co robili przez ileś tam miesięcy dobrze, jest karalne, jest bez sensu. A myślę, że ty jesteś taką osobą, że jest to w stanie pokazać tak, że ludzie będą w ogóle chcieli to oglądać, bo my też jesteśmy każdy z nas jest w swojej bańce informacyjnej, takiej wartościowej, nie? Nawet przecież jak ktoś, nie wiem, jest prawosławny, to nie będzie zagorzałych katolików śledził na tych social mediach, tylko swoją bańkę. I no myślę, że to jest też trochę tak, że te twoje programy, które nagrywasz, wychodzą spoza bańki granicznej, więc super, więc działamy. Ewo, zaczynamy od przedstawienia ciebie. Ewa Natalia Moros-Kaczyńska, 4 w jednym. Kaczyńska. Broń Boże. To była prowokacja. Nie Kaczyńska. Nie jak bracia, tylko Kaczyńska po mężu. A 2 nazwiska dlatego, że ja jestem stąd, czyli ja jestem z Podlasia. Bo i tu się urodziłam, tu wychowałam, stąd uciekłam gdzieś kiedyś na studia, mówiąc sobie, że nigdy nie wrócę. Bo to Podlasie, to jak była młoda, to mi się kojarzyło ze wszystkim, co jest zacofane, obciachowe i tak bardzo człowiek chciał jakiś sukces w życiu odnieść. Natomiast wróciłam tu świadomie, a jak wróciłam, to też wróciłam z tym swoim nabytym trochę doświadczeniem i wiedzą po studiach i wiedziałam, że moje nazwisko to jest nazwisko, które jest tutaj od zawsze. Natomiast nazwisko mojego męża, który jest nawłoczą, jest taki koncept, czyli jest przyjezdny. Jest przyjezdny. On, gdybym chciała rozmawiać z ludźmi i bym się przedstawiała, że jestem Ewa Kaczyńska, to nic by to im nie mówiło. Natomiast no, ja jestem antropologiem, kulturoetnologiem z wykształcenia i ja pracuję z ludźmi, ja rozmawiam z ludźmi. To są bardzo często, jak mówimy o takich źródłach wywołanych, to są ich historie, ich opowieści. I to, żeby się czuli bezpiecznie, to też dla nich jest ważne to, żeby wiedzieli, gdzie i jak ja jestem zakorzeniona. Więc ja jestem stąd, dlatego ta Moros-Kaczyńska. A śmieję się, że 4 w jednym, bo ja zazwyczaj robię 4 rzeczy jednocześnie.
Nie wszystko mi wychodzi dobrze, ale robię tak dużo, bo życie jest krótkie. Krótkie, ale jeszcze zapomniałaś o jednym, no Tak. bo w ostatnim czasie jesteś Ewą, jedną z oskarżonej piątki. Tak. I dlatego też między innymi rozmawiamy dzisiaj. Zanim dojdziemy do tego procesu haniebnego, tutaj nie będę udawał jakiegoś symetryzmu, po prostu ten proces wasz jest haniebny, nie wolno karać ludzi za to, że udzielają pomocy. No a też jest ta sprawa związana z tym, co się dzieje tutaj na pograniczu od roku 2021. Już ustaliliśmy, zanim włączyłem kamery, że nie mogę nazywać ciebie aktywistką. Tak, nie jestem aktywistką. Ale Aktywista ma zaangażowałaś się. wybór, a ja nie miałam tego wyboru. Ja się w ogóle nie pisałam na tą całą sytuację. Jak tutaj się mieszka, tu się pracuje, tu się wychowuje dzieci, tu się człowiek spotyka z przyjaciółmi, znajomymi, tu robi swoje różne rzeczy społeczne, odpoczywa, to do tych wszystkich zmiennych, o którym powiedziałam, doszło coś, co było straszne i co totalnie przemeblowało codzienność na wiele miesięcy, co jest obciążeniem, ale takim naprawdę, że wow. No i trzeba było sobie z tym radzić, bo to weszło do życia. Aktywiści czy wolontariusze mają trochę inaczej. Tak sobie myślę, że bo po pierwsze mogą przyjechać, mogą wyjechać. To jest ich wolna, absolutnie są wolni w tym prawie wyboru. Coś im nie pasuje, coś ich, mówiąc językiem młodym, dojechało, mogą przestać to robić. Natomiast no my mieszkańcy, ja jestem po prostu mieszkanką i zawsze tak staram się podkreślić, że mieszkańcy myśmy nie mieli tego wyboru. Dlatego nie jestem aktywistką, jestem mieszkanką, zwykłą kobietą podlaską. Ewo, ale też jako mieszkaniec pogranicza zdaję sobie sprawę, że wielu moich sąsiadów, ludzi, których gdzieś znam, wcale nie przeżywało tego, co się dzieje na pograniczu. To było gdzieś jakoś obok. Jeżeli nie widziałeś człowieka tego, jeżeli w mediach o tym nie słyszałeś, no to można było, nie wiem, żyć, pracować poza tym kryzysem migracyjnym. Tak. To bardzo zależało od tego, gdzie konkretnie mieszkałeś, jaką pracę konkretnie wykonywałeś, jak spędzałeś swój na przykład wolny czas. Moje całe życie jest związane z Puszczą Białowieską, która była powodem, dlaczego tu wróciłam. To jest i moje miejsce pracy, było, jest i będzie. I to jest też miejsce, gdzie odpoczywałam. Mam nadzieję, że znowu będę mogła spokojnie odpoczywać, chodząc sobie po lesie. Mieszkańcy, jeżeli ktoś mieszka w centrum, nie wiem, Hajnówki czy Bielska Podlaskiego, chodzi do pracy, wraca z pracy, nie wiem, włącza telewizor albo zaspokaja odruchy grzewne, pracując w ogródku, to mógł nie spotkać takiej osoby, bo one były blisko granicy albo były wręcz w samym lesie, a ja do tego lasu chodziłam i jako, że jest to moje miejsce pracy, ale też dlatego, że to jest miejsce, które mi dawało bardzo dużo spokoju, gdzie się wyciszałam. Ja po prostu kocham przyrodę. I jakby trudno było w takiej sytuacji udawać, że się nie widzi, że się nie spotyka. No i potem masz tylko taki wybór, że jak spotykasz, to... Ludzi, powiedzmy. Tak, oczywiście. No, nie powiedziałam najważniejszego, że spotykasz osoby, których normalnie tam w tym lesie kilka lat wcześniej byś nie spotkał w życiu. I starych, i młodych, i dzieci, i bardzo małe dzieci. I normalnie w tym lesie to sobie rozmawiałam, nie wiem, po polsku, po swojemu, a tu naraz ten las takimi językami, że nawet w życiu bym nie przypuszczała, że mogę je słyszeć w lesie. W bardzo różnej kondycji, no więc to jakby, wiesz, wybór jest, znaczy ja nie miałam tego wyboru tak naprawdę, czy pomagasz, czy nie pomagasz. Ja zostałam tak wychowana, że jest problem, jest zagrożenie zdrowia, bezpieczeństwa, życia, trzeba pomóc, kropka. Pracujesz cały czas i wtedy też pracowałaś w Białowieskim Parku Narodowym. Tak, ja pracuję w Białowieskim Parku Narodowym od 2003 roku. Tak. A pytam o to dlatego, że żyliśmy i chyba nadal żyjemy w takich czasach, kiedy za to, co ty robiłaś w lesie, czyli udzielałaś pomocy ludziom, można było stracić całą swoją karierę.
To powiedzmy jeszcze kilka słów o tym dyrektorze Białowieskiego Parku Narodowego, który wówczas zarządzał, też był twoim przełożonym, że to jest ten sam człowiek, który wydał takie polecenie służbowe swoim podwładnym, żeby powstrzymali akcję ratunkową, która zmierzała z pomocą do Afgańczyka. Ta akcja została powstrzymana po kilku tygodniach. Rafał Kowalczyk, człowiek lasu i Kasia Mazurkiewicz-Bylok odnaleźli tego Afgańczyka, ale już nie żywego. I to był ten czas, kiedy ten człowiek właśnie zarządzał tą placówką. Tym bardziej, uważam, no, trudno było robić to, co robiłeś w tamtym czasie. Tak, ale z drugiej strony nie, no bo jak masz ten kręgosłup moralny, kodeks i on jest jasny, no to po prostu pomagasz. A tak jak szłaś do lasu też w ramach pracy, żeby sprzątać te koczowiska, to nie, ja nie sprzątałam terenu Parku Narodowego z śmieci po osobach w drodze. Ja sprzątałam tereny lasów państwowych. Poza pracą, poza firmą. I też robiłam takie spotkania dla mieszkańców wolontariackie, że chodziliśmy wszyscy razem, duzi i mali, no bo to jest nasza puszcza, musimy o nią zadbać. Jest taka sytuacja, jaka jest. Ja mówię w czasie teraźniejszym, ale trzeba pamiętać o tym, że to się tak naprawdę odnosi do roku 21-22. I też nam wtedy pracownicy lasów pomagali, bo i śmieci tam w kontenery wrzucali i w ogóle... No nie miałaś z tyłu głowy, że widząc czasami jakąś kurtkę, że pod tą kurtką może być ktoś, kto już nie daje znaku życia? Nie. Powiem szczerze, że nie, dlatego że... Dlaczego? No bo jak sprzątaliśmy, to wiedzieliśmy gdzie, w jakim miejscu. Czasem to nawet teraz jeszcze chodzę do lasu i zdarza się, że idę gdzieś tam i widzę rzeczy, to wynoszę. Myślę, że ludzie, to zagrożenie życia, które było i które skutkowało tym, że tak wiele było jednak ofiar, mówię jednak, no bo nie powinno ich w ogóle być, to się wszystko rozgrywało w terenach, które były niedostępne, trudne, czy większość z nich, a nie gdzieś na obrzeżach puszczy, czy w takich terenach, gdzie są szlaki i ścieżki wyznaczone. Machlet zmarła niedaleko Hajnówki, tuż przy ścieżce tak. Ogólnodostępnej. Ale różne no tak, to taki kuriozum, że to w ogóle się nie powinno wydarzyć. Też wiem, że była taka śmierć bardziej na... w tej części koło Dubin, Nowosad, że tam osoba, to był chyba mężczyzna. On przy torach. 100 metrów od zabudowań, zdaje się. O ile, ja nie śledzę tego, nie śledziłam tego, co robią media, o czym informują. Też nie śledziłam też tego... Ja śledziłem media specjalnie o tym jakoś tak dokładnie nie informowały. Czasami jakaś krótka depesza, ale jak gdyby bez podania szerszego kontekstu. Nie, no ja mam jedno życie i w tym życiu mam dużo rzeczy do zrobienia i to trochę tak, że pasja, trochę, że obowiązek, więc jak nie muszę czegoś wiedzieć, to zdrowiej się żyje. Dokładnie. Jestem w stanie funkcjonować, Dokładnie. Bo myślę, że gdybym to wszystko czytała, to... Wystarczyło to, co przeżyłaś, to co zobaczyłaś. No tak. Co zobaczyłam, to moje. No, co przeżyłam, to moje. A mogłabyś się podzielić przynajmniej częściowo tym, co przeżyłaś, bo nawet jak tutaj przed tym wywiadem, tak jak rozmawialiśmy, no to co mi powiedziałaś, jedną z historii, to po prostu to jest coś niewyobrażalnego, ale co tak naprawdę, nie wiem, nie dawało ci spać po nocach, jaka akcja? Nie powiem. Nie powiem, dlatego że to też jest mój mechanizm obronny. Ja mam tak, jak muszę coś zrobić albo chcę coś zrobić, to robię, a potem robię następną rzecz. To się chyba nazywa bycie takim zadaniowcem. Nie chcę tego roztrząsać, nie chcę tego analizować, bo są kolejne rzeczy do zrobienia. I tak w sumie przez całe życie się zachowuję, a w tej bardzo trudnej sytuacji, kiedy widziałam bardzo trudne rzeczy, to powiem ci tak, jakbym ja to wszystko zaczęła roztrząsać, przypominać sobie nawet teraz, to myślę, że by to zrobiło różnicę, a i tak jestem w trudnej sytuacji teraz
bo poza pracą, życiem mam ten cały proces. Nazwałeś go haniebnym, tu się totalnie zgadzam. Że roztrząsanie, przypominanie, chyba ja jeszcze nie jestem na to gotowa. Może jak będę już na emeryturze i będę bardzo stara, albo będę się nudzić, to wtedy sobie zacznę to układać. Teraz to... Nie ruszamy to tego. otwiera tyle drzwi do emocji, tak. że chyba nie jestem na to gotowa. A czy jesteś w stanie rozmawiać o tym, co doprowadziło ciebie na ławę oskarżonych? O tej sytuacji? Czy jestem w stanie... Są takie fakty, jakie są, że robiłam to, co robiłam wcześniej przez wiele miesięcy, czyli że pomagałam, chodziłam do lasu, pomagałam ludziom, zanosiłam im. Raz to były pakiety żywnościowe, czasami to było tak, że makaron gotowałam. Ja wiem, że on nie jest bardzo energetyczny, czy ryż. Ale robiłam ciągle to samo, no i mieliśmy taką sytuację, kiedy za to samo, co robiłam ja, ale to też bardzo wielu mieszkańców stąd, postawiono mi zarzuty. Znaczy najpierw mnie przesłuchiwano jako świadka przez wiele miesięcy, no a na koniec stwierdzono, że jestem oskarżona o popełnienie przestępstwa. W celu osiągnięcia korzyści osobistej dla obywatela Egiptu oraz 9 obywateli Iraku, którzy uprzednio przekroczyli granicę z Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom ułatwiła wskazanym osobom pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom w ten sposób, że dostarczała im pożywienie oraz ubranie podczas ich pobytu w lesie, instruowała imigrantów na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, a nadto udzieliła schronienia i odpoczynku w domu na nieustalonej posesji dla wskazanych cudzoziemców. To jest o czym z artykułu 264a paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy opowiedzieć o tym, za co prokuratura chce zrobić z ciebie przestępczynię? Znaczy w moim przypadku to jest tak, że za to, że rodzinie 9-osobowej, tam było 7 dzieciaków i był z nimi obca osoba, która się do nich tam dołączyła, jakiś Egipcjanin, ja nie pamiętam imion, że za to, że ja im zanosiłam jedzenie, lekarstwa, śpiwory, ubrania, że jest w akcie oskarżenia, że udzieliłam schronienia na posesji o bliżej nieustalonym adresie, czyli że im pomogłam, czyli że było im lepiej przez to, bo faktycznie tak jak dostajesz ciepłą zupę w termosie, to jest, czujesz się lepiej, odnosisz korzyść i że za to, że oni odnieśli tą korzyść, to mi grozi 5 lat więzienia. Imion nie pamiętasz, ale pamiętasz, ile to było osób? To była 9-osobowa rodzina, czyli rozumiem ojciec, matka i 7 dzieci. Tak. Pamiętasz, w jakim wieku to były dzieci? Taka typowa chyba rodzina, jakim pomagałam, bo kurdyjska, tam jest dużo dzieci. Zazwyczaj od takich małych do takich większych. Ale tak dokładnie to nie. To tak jak mówię, starałam się nie pamiętać. A w jakim stanie byli? Nie mogę o tym mówić i to nie może się nagrać, ponieważ o tym dokładnie, co się wydarzyło, bezpośrednio, co jest związane z tym postawieniem nam oskarżenia, to jest też w aktach ze strony... To jest objęte tajemnicą śledztwa, tak? Tak? A czy możesz opowiedzieć o tym, jak krok po kroku państwo zaciskało wokół ciebie pętlę i jak to ty odbierałaś? To znaczy całe wydarzenie miało miejsce w marcu 2022 roku. To wtedy jeszcze była strefa? To była strefa. Było dużo wojska. Powiem tak, te moje pomaganie ludziom, to ono miało miejsce prawie wyłącznie w tej strefie, zakazanej strefie, myśmy to nazywali zona, gdzie inne osoby nie mogły wejść albo nie chciały być dość takie, nie wiem, aktywne, no bo mówię, nie było mediów u nas, żeby pokazały, jakby z czym my na co dzień się mierzymy jako mieszkańcy. Były osoby wolontariackie, byli aktywiści,
ale też było, to jest 21, początek 22 roku, to wtedy bardzo dużo ludzi było w lesie, uchodźców. I tak, no i ten marzec 2022 roku to jest tak, że ja miałam rewizję w domu, tu gdzie siedzimy, zrobioną przez funkcjonariuszy SG. Z rana przyszli? Słucham? Z rana? Nie, przyszli po południu, czy jakoś w południe i szukali. Grzecznie zapukali? I szukali, no było puk i otwieramy drzwi, ja jakby nie zdążyłam, bo normalnie to jakby dzień dobry, tam przez drzwi można zapytać co i jak, ale tak, to bardzo, bardzo przeżyłam tą całą jakby obecność obcych osób w domu, które szukają i traktują mnie już wtedy trochę jak, nie wiem, jakąś przestępczynię. No bo co, zapukali, przedstawili się, jesteśmy ze Straży Granicznej, mamy nakaz przeszukania. Nie mieli nakazu. Znaczy nakaz powinien dotrzeć przynajmniej do 7 dni później, ale chyba w ogóle tam jeszcze później dotarł. Nikt ci w tym momencie wejścia do domu nie okazał takiego nakazu? Nie, no te blaszki takie jak tylko w filmach blaszki amerykańskich. Ale do czego zmierzam? Do tego, że no to tam ileś godzin trwało, natomiast mi bardzo utkwiło w pamięci taki niby żart jednego z panów, który się zwrócił do mnie, to co? Dzieci już sprzedane? I po prostu ja z tym całym swoim bagażem... O które dzieci pytał? No, pytał o dzieci. O dzieci z lasu tak naprawdę? Tak. I zapytał, czy ty te dzieci sprzedałaś? Tak. Strażnik graniczny? Tak. Podczas przeszukania? Natomiast drugi pan strażnik był taki super konkretny, rzeczowy, więc ja też tak zawsze mówię, ludzie są tylko ludźmi, mamy zawsze prawo wyboru, jak się zachowujemy, ale też trzeba pamiętać o tych wartościach, jakie mamy. No i to była taka sytuacja, że można sobie po prostu w takich sytuacjach, kiedy wchodzisz do obcej kobiety w domu, wykonujesz swoje czynności służbowe, być albo zawodowcem, albo niekoniecznie. Ja pamiętam rewizję w domu moich rodziców za komuny. I też mieszkaliśmy na odludziu i pamiętam, jak moi rodzice to przeżyli. Ja pamiętam to jako dziecko. Jak ktoś wchodzi do domu i otwiera tapczany, zagląda do każdej szafki i to jest bardzo upokarzające, poniżające. Zostaje to na wiele lat, taka trauma. No i tutaj też pytam Ciebie o ten czas, kiedy to się działo, no bo wtedy był strach, wtedy był paraliż. Zwłaszcza jeżeli chodzi o udzielanie pomocy, media się wycofały, to co podkreślasz. I to, że ktoś wchodzi z taką blachą, służbisty, do domu i robi coś takiego, to myślę, że... Znaczy, no, Teraz mówisz o tym w miarę spokojnie, ale wtedy to też byłaś tak spokojna? No nie, no bo to nie jest codzienna sytuacja. To pierwszy, jedyny raz w moim życiu, kiedy miałam rewizję w domu, ale ja myślę, że najbardziej właśnie takie odruchy ludzkie, czy zachowanie się miało dla mnie znaczenie, bo nawet teraz o tym wspominam. No też pamiętam sytuację, jak rozmawialiśmy o tym, że chodzę po lesie i też chodziłam i sprzątałam. I na przykład tam gdzieś w obórce dużo tam takich, jedne przegniłe, inne nie wiem, tam kalosze były. I oni na przykład, ten sam pan, że tam wyciągnąć, robią tam sobie zdjęcia, a potem idą dalej, a ja do nich, no ale kto posprząta? Znaczy ja tego nie zrobiłam i on taki był zdziwiony, nie? No więc, ale posprzątał, to trzeba mu przyznać. Więc to nie tyle, że strach czy jakieś upokorzenie, tylko w ogóle to jest taki matrix, bo to jest zupełnie inny świat. No bo tak, ja od początku do końca i wszędzie pomiędzy jakby nic złego nie zrobiłam. Ani nikogo, czy w tamtym konkretnym dniu, czy kilka dni wcześniej, czy miesięcy, tygodni wcześniej, czy później nie skrzywdziłam, nie zabiłam, nie okradłam. A taka sytuacja
jakbym zrobiła coś złego. I to jest też trochę tak odnoszę do tego, co jest związane z całym naszym procesem, tych 5 osób, że no, na pytanie, co ja o tym myślę, to mogę tylko odpowiedzieć, że no to jest, no na początku to był szok, a teraz to jest chyba taki smutek, ale ten smutek muszę sobie uzbroić w takie coś, że to na pewno będzie długo trwało, nie będzie łatwe, nie będzie proste. No i tylko trzeba mieć siły, żeby to wszystko przetrzymać. A jak z tymi siłami? Bardzo pomaga otoczenie. Bardzo. Bo rzeczywiście jest tak, że jak była zona u nas i wiele osób pomagało, nikt prawie o tym nie mówił publicznie, bo nawet czasem jak się ktoś pojawił i wypytywał, czy z badaczy, czy z tych jakiś dziennikarz z zewnątrz, to tak mi mówiono, to ludzie się bali o tym mówić, bo my wiemy, że państwo jest państwem, państwo ma swoje zasady, wobec których traktuje, czy postępuje z obywatelami. Tu nie do końca była jasna sytuacja, więc pomagasz, bo tak jesteś wychowany, natomiast o tym nie mówisz. A później było tak i to już jest tak, że się zmienił nam rząd, że był PiS i było łatwo, a teraz sami wybraliśmy nowy rząd. Wiele osób liczyło na to, że to się zmieni, natomiast stosunek do... To jest abstrakcyjne, bo wtedy byli ludzie w lesie i myśmy pomagali, natomiast teraz ludzi w lesie praktycznie nie ma, a jest taka nienawiść i takie odrzucenie i taka nagonka na tego konstrukt, że ktoś jest inny. A jak właśnie jeszcze mówisz o tym, że mieszkańców dopytywali ludzie z zewnątrz i się wzbranialiście, był taki mechanizm samoobrony i to jest uzasadnione chociażby patrząc na przykład Kasi Wappy, która dała swoją twarz, opowiedziała szczerze o przeżyciach, o tym, jak niosła pomoc, otworzyła się, zaprosiła też przez to do swojego życia ekipę dziennikarzy, pokazali jej historię, materiał zebrał laury też na różnych międzynarodowych festiwalach, ale już losem Kasi Wappy po emisji tego reportażu tak naprawdę mało kto się zainteresował, a na pewno nie ta stacja, która wyemitowała ten reportaż, a Kasia była pod taką presją po emisji tego materiału, że musiała po prostu opuścić Polskę. Tak, Kasia nie mieszka w Polsce, wyprowadziła się. Natomiast ona się wyprowadziła nie dlatego, że my tutaj lokalnie przestaliśmy ją wspierać, bo było wręcz odwrotnie. To było chyba to, jak został ten program przygotowany, jakby niezweryfikowany też trochę od takiej strony, nie wiem, technicznej. No i ten hejt, ogromny hejt, jaki się na nią później wylał. Już tak, już później skutkował tym, że kolejne etapy, później doszukano się, że Kasia jest przedstawicielką mniejszości białoruskiej. W spisie powszechnym wpisała narodowość białoruską. Aha, no to już łącząc te kropki, pomaga w lesie, udziela pomocy, mniejszość białoruska. Pewnie robi to dla jakichś niecnych celów. Osoba niezwykle szlachetna, która się otworzyła. No ale tutaj, tak jak mówisz, część mieszkańców włączyła ten taki system obronny, robiła co robiła, nie mówiąc o tym publicznie. Chwała za to, ale też chwała za to takim ludziom jak Kasia Wappa, bo ja, na przykład czytając w pierwszej fazie kryzysu tego humanitarnego wpisy Mirka Miniszewskiego, który z grubej rury jechał i pisał o tych plecakach, o tym niesieniu pomocy i mnie to dodawało energii, że nie jestem sam. Mimo że wtedy z Mirkiem nie byliśmy jakoś bliskimi znajomymi, ale człowiek się w taki sposób też odnajdywał w sieci, wiedząc, że ktoś myśli podobnie i robi to i się nie boi. Też za to zapłacił swoją cenę. Ty trzymałaś się trochę z boku, tak? Tych mediów, tego wszystkiego. Znaczy ja się w ogóle trzymałam z boku, bo ja Kasię znałam wiele lat wcześniej, znam ją do dzisiaj i ten kryzys humanitarny, który się jej i mi wydarzył, to
A był taki moment, kiedy ja byłam, znaczy i tak jestem w ogóle dumna z tego, że się przyjaźnimy, ale że ona wzięła na siebie ten ogromny ciężar, bo to ona występowała przed telewizjami, rozmawiała z osobami w języku angielskim też. Ja nigdy tego nie robiłam, ja dopiero teraz trochę się czuję taka, że wcale powinnam powiedzieć. Nie było łatwo namówić na spotkanie, na rozmowę. Okay. Ale to dlatego, że już mówiłam o tym wcześniej, że ja trochę tak, że jak mogę pójść i pomóc, to ja pójdę i pomogę, ale nie będę o tym opowiadała, bo są inni, którzy robią to z ogromnym przyjęciem i dobrze i jakby mają nawet taką przestrzeń, bo ja jej nie miałam. No, Kasia nie zna tak dobrze różnych miejsc w lesie, jak ja znałam. I to nie jest kwestia porównywania. Każdy po prostu miałam. Każdy miał swoją rolę, każdy miał jakiś front informacyjny w tej sprawie. Uważam, że też. Ale to, co zrobiła, to na przykład zdjęła ze mnie, czy z wielu innych osób, które tu pomagały, no, ten ciężar, żeby jednak nagłaśniać, żeby mówić o tym, no, co się nam wtedy przydarzyło, bo myśmy zostali sami. A jak wracając właśnie do tej sprawy, tutaj jest ta rewizja, był paraliż też środowiska, czy od razu dostałaś wsparcie, czy czułaś się trochę tak osamotniona? Od razu miałam wsparcie. Jakby, wiesz, no, ci, którzy mnie znają, to jakby nie ma tak, że ktoś z mojego najbliższego otoczenia się ode mnie odwrócił, z tego dalszego otoczenia też nie. Później się pojawił ten artykuł, o tym też rozmawiałem z jednym z oskarżonych, z Mariuszem, WP, i to było już po śmierci żołnierza na pograniczu, kiedy ten hejt, ta nienawiść wobec ludzi takich jak ty sięgnęła zenitu. I ten artykuł, ja miałem problem z jego przeczytaniem, ponieważ był napisany w takim klimacie, no, jakby to była opowieść kryminalna, a wy jako bohaterowie tego tekstu byliście tymi negatywnymi bohaterami. Do ciebie to docierało? Znaczy ja wyczuwam to, że się zmienił stosunek do osób aktywistycznych, do wolontariuszy. Ja też wyczuwam to i widzę, że ludzie, którzy wcześniej otwarcie mówili, nie, tak, co się tam wydarzyło, kto jak pomógł, gdzie pomógł, teraz tych tematów unikają, to się zaczyna robić takie tabu, ale też rozumiem, dlaczego tak się dzieje. I to nie jest tak, że to ten artykuł to zrobił. To jest trochę tak, że jak się mieszka na pograniczu, które granic nie ma, takich granic w tym sensie, że my jesteśmy bardzo różni tutaj od setek lat. To jest bardzo łatwo jednych szczuć na drugich, a my w tym momencie chyba trochę mamy tak, że no, państwo, zwłaszcza jak jesteś na pograniczu, to się trochę utożsamiasz z tym, że to państwo cię będzie chronić i bronić. Raz nas zawiodło, bo zostaliśmy sami, to jest ten 21, 22 rok, bo tutaj, już tam nie mówię o mediach, ale nie było ani tego Czerwonego Krzyża, no nie było takich organizacji, które powinny pomagać, więc kto? To my. A później to jest tak, że mam takie wrażenie, że cały czas mówię o tym, że trzeba być przede wszystkim człowiekiem, że się nie wstydzisz odwracać za siebie, że różni politycy teraz, bo ludzi w lesie nie ma, myślą sobie, że pewnie tak jest, że jak będą tak opowiadać o tym, co się dzieje, to im słupki wyborcze będą skakać, no bo jakby innego wytłumaczenia ja nie znajduję. A więc no i robią taką nagonkę. A my musimy i tak z tym wózek ciągnąć dalej i żyć. I przez kolejne dni, kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące czy lata tutaj. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. 35-letnia Iranka, kobieta, została postrzelona w oko. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuchofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie.
Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. W ogóle jestem przeciwna temu, żebyśmy my mieszkańcy, bo różne osoby miały różne sytuacje w tym pomaganiu, czasem były bardzo trudne, żebyśmy do tego wracali, bo to się z tego robi takie wspominki kobatackie. I jakby, no nie, bo trochę przez szacunek dla tych osób, które się znalazły w tej sytuacji, a też trochę dla nas samych, czasem jakby się, bo mogą się pojawić znaczy, takie... wiesz, bo na przykład nie, no to, ale, bo to pewnie się trochę tutaj, się będziemy tutaj różnili, bo moim zdaniem ja rozumiem taką skromność, rozumiem to, że... Ja nie jestem skromna. Nie, dlaczego? Znaczy, nie, ale no nie wiem, no, znaczy jak gdyby, ale rozumiem to, że ktoś nie chce, że zrobiłem tak jak mówię zadaniowo, ale ja wiem, jakie to ma znaczenie dla świadectwa. Dlatego, że to się tu wydarzyło. Bo jeżeli ludzie nie będą o tym mówić, jeżeli ja doprowadzony do skrajnej bezsilności, kiedy się tutaj, ja śledzę media w związku z tym tematem granicznym. W przeciwieństwie do mnie. Tak. Jeżeli widzę, że dziennikarze nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje, jeżeli dziennikarz pół roku po zamknięciu, po zdjęciu strefy tej zony dzwoni do mnie, a tam kamera może być, wiesz, czyli zupełnie niezorientowani ludzie, o tych pogrzebach już nie mówiąc, i wiesz, że każdy kolejny dzień, każda kolejna wywózka stwarza śmiertelne zagrożenie, to ja doprowadzony do takiej bezsilności też przeżywałem w mojej głowie różne, wiesz, wzloty, upadki. Ja opublikowałem wtedy po raz pierwszy zdjęcie czaszki, tej, którą znaleźliśmy z człowiekiem lasu i gdzie, wiesz, zgłoszone było do prokuratury, gdzie cały czas ta osoba jest niezidentyfikowana. I czytam później, że wiesz, że to plastikowa czaszka, że to jest podrzucone, że to nieprawda. Więc jeżeli my się przymkniemy, jeżeli nie będziemy świadkami i nie będziemy, mimo tak wspominali kombatancko, to oczywiście, tak to może, Mirek też tak w rozmowie ze mną, że to już ma też dosyć tego mówienia, ale jak my się przymkniemy, to tego nie było. To po prostu będzie biała plama i tak jak nie było Jedwabnego, tak jak ludzie wtedy też o tym nie chcieli mówić, po latach ktoś się obudzi, może do czegoś więcej się dogrzebie i będzie taki szok, trauma. Ja uważam, że to, znaczy, ale to też każdy powinien sam sobie ocenić. Przerwę ci, dlatego że nie zgadzam się z tobą. No to... Nie zgadzam się dlatego, że zupełnie czym innym są relacje na żywo, takie z dnia na dzień i ci, którzy mogą to robić i czują, że mają takie zasoby, spoko. Natomiast ta pamięć w ludziach zostaje, naprawdę jest wryta gdzieś tam głęboko i czasem, żeby o tym opowiedzieć, to trzeba mieć ten czas, żeby przereflektować. Ja mówię o tym nawet z racji swojego wykształcenia. Ewo, zgadzam się, ja się zgadzam, że to jest indywidualne poczucie. Ja nie wymagam, żeby każdy mówił, hej, mów świat, nie, bo to jest trudne, ja wiem, z czym to się wiąże i to nie jest dla każdego moment i czas i czasami to, że ja gdzieś mówię, to też wbrew sobie, ale wiem, że ja czuję taką misję, że po prostu wiem, że jeżeli nie pokażę waszego procesu, to w telewizji tego dnia nie będzie takiej pełnej relacji z tego, co się tam gdzieś działo, więc to powoduje, ale tu Ja bardzo za te relacje dziękuję. Natomiast myślę jeszcze tak, bo chciałam dopowiedzieć, że na pewno te wszystkie osoby, które pomagały, jak gdzieś ktoś za jakiś czas będzie z nimi rozmawiał, ale to musi się też trochę ułożyć w głowie, bo jak to jest na gorąco, to jest trudne, że będą o tym mówiły. I ja też to znam nawet z tej swojej racji wykształcenia, że w sumie pracuję na historiach, które wydają się być zapomniane, a jak rozmawiasz z ludźmi, to oni sobie przypominały i to jest coś niesamowitego, bo tego nie ma w książkach, a to jest tylko to, co zostało w głowach, a no to, co myśmy widzieli, co myśmy przeżywali, to zostanie na pewno. Bo tu sobie tak mówimy, okej, jest ten proces, jesteś na ławie oskarżonych, to, co możesz powiedzieć, 9-osobowa rodzina, 7 dzieci, nie będziesz mówiła o tym, co przeżyłaś w innych sytuacjach, też tych leśnych i nasi widzowie, oni zobaczą fajną kobietę,
Okej, opowiedzieliśmy o tych okolicznościach, o tej rewizji, coś tam przeżyła, było ciężko, ale generalnie to skąd to, skąd to się wzięło? No jak to tak? No ale co to? To nie można było zadzwonić na policję, hej, mam ludzi, potrzebują pomocy. Znaczy wiesz co, wielu z nas na początku dzwoniło, znaczy ja nie miałam takiej zamoty, żeby dzwonić, ale na przykład znajomi, nie wiem, mieszka chłopak tam bardzo blisko Narewki, spotkał ludzi w lesie, zadzwonił pod Straż Graniczną i nigdy więcej nie zadzwonił, bo się okazało, że był pushback. A pushback to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest wyrzucenie człowieka na stronę białoruską, tylko przepchnięcie na stronę białoruską, ale on potem i tak ląduje znowu u nas, czy lądował, bo to jest ten 21-22 rok. No to jedna rzecz mi się przypomniała, że ja pomagałam w lesie grupie i później była taka sytuacja, że idę do człowieka w lesie i ciężko go było znaleźć. No i jak już go zobaczyłam, to w zasadzie zobaczyłam go tylko dlatego, że on się podniósł i trochę jak Chrystus mówi do mnie "You", co oznacza "A, to ty". A ja patrzę na niego i tak, ale po prostu ja go nie poznałam, bo to była 1/3 człowieka. On był taki wychudzony, jakby zapadnięty w sobie. Okazuje się, że ja mu wcześniej pomagałam. Tylko nawet zaczął tam mówić, że przyniosłaś tam to, dałaś mi to do jedzenia. I ja jakby w sumie, jakby to jest mniej więcej to samo, ale co zanosimy. Ale on wtedy zażartował do mnie, jak go pierwszy raz widziałam i ja sobie ten żart przypomniałam. Więc faktycznie jakby potwierdziłam, że to jest ta sama osoba, ale wygląda już zupełnie inaczej. No tak. Właściwie to już nie pamiętam, dlaczego o tym powiedziałam. Bo pytam Ciebie o te historie, które spowodowały, że nie byłaś obojętna, nie jesteś i że po prostu robiłaś to, co robisz, zadaniowo, wchodziłaś, wychodziłaś. No i żeby widzowie chociaż w pewnej, nawet niewielkiej części zrozumieli, z czym się musiałaś tutaj zmagać, dokonując takich, a nie innych wyborów. Wyboru nie miałam, no bo trzeba było pójść i pomóc. To cały czas powtarzam. Bo gdybyś tego nie zrobiła, gdyby nie było takich osób jak ty? Znaczy, no tak, jak czasem było tak, że na przykład wychodziłam w nocy do lasu i trochę samą siebie przeklinałam, bo wiem, że ten las jest niebezpieczny. No akurat ja to wiem bardzo dobrze, jaka jest mozaika zbiorowisk, jak się chodzi po Olsach, co jest w Łęgach, jakie są starorzecza, wszystko to wiem. I jak były takie, wiedziałam, że będzie trudno iść przez ten las nocą, no to było takie, że jakby idę, no bo jest nadzieja, w sensie nie ja jestem tą nadzieją, tylko to, co jest w moim tam plecaku, że komuś pomogę. I to było tym powodem. Taka trochę może dygresja, bo ja wiem, że były osoby, które szukały już osób, które nie żyją. Natomiast no, dla mnie tą motywacją było to, że ja w tym nie uczestniczyłam, bo dla mnie było tak, że ja muszę pójść i pomóc komuś, komu jest szansa, że przeżyje. I ten taki trochę strach, co ja tam spotkam w tym lesie, był zawsze. I na przykład, jako przykład, no były bardzo różne, trudne sytuacje. Też powiem tak, że osoby, które ja spotykałam w lesie, no one miały swój cel, tak? One chciały przeżyć. I zdarzało się, że na przykład różnie się zachowywały w tym sensie, że nie mówiły prawdy, albo jak byli mężczyźni, no to ja później się już trochę tak nauczyłam patrzeć, że jakby najpierw kobiety, jak jest mężczyzna, kobieta, popatrzeć, czy jest jakby wszystko okej. Zwłaszcza jak są młode dziewczyny, nie? A na przykład w grupie jest 4-5 innych chłopaków, czy tam jest wszystko okej. Ale to jest trochę tak, że jakby to nic więcej nie mogłam zrobić, poza tym, że taka świadomość we mnie była. I
za każdym razem to jest taka ogromna odpowiedzialność, czy ja nie zaszkodzę, czy ja pomogę, ale dopóki to jest to kwestia zdrowia i bezpieczeństwa i życia, no to pomagałam. Były też takie sytuacje, że no, były osoby, na przykład, które totalnie nie chciały się ujawnić, bo się bały, bo już były ileś tam razy pushbackowane, ale były w takim stanie zdrowia, że no, na przykład podejmowałam decyzję, że absolutnie ja nie, że ja nie widzę szansy, że trzeba tą osobę zgłosić, zawieźć i wtedy inne osoby się włączały, na przykład wzywały Straż Graniczną i no tak, były przynajmniej 3 takie przypadki, że gdybyśmy my zwlekali, to ta osoba by nie żyła. Bo ona tak się bała, że zostanie spushbackowana, że w ogóle jakby straciła ten zdrowy rozsądek, że no jakby no jesteś w takim miejscu, w takiej kondycji, że absolutnie nie ma szansy, żeby ci można było pomóc. W sensie, no ja nie jestem lekarzem. Pierwsza ofiara śmiertelna, Ahmed Kurt, który zmarł niedaleko miejscowości Frącki. Oni byli w 3-osobowej grupie po 3 pushbackach z obydwu stron i gdy on już umierał, to i on zarówno, jak i towarzyszący mu mężczyźni bali się poprosić miejscowych. Oni byli gdzieś mniej więcej 500 metrów od najbliższych zabudowań. Bali się poprosić o pomoc. Bali się kolejnego pushbacku, którego już nikt by nie przeżył. Ostatecznie Ahmed zmarł. I teraz zobacz, jak to się dzieje. Ja za to, że pomagałam, żeby nie umarli, mam proces. A co się dzieje z tymi wszystkimi sytuacjami, takie jak ty mówisz, i tych innych śmierciach, które się wydarzyły, że gdzieś ktoś przy drodze zamarzł, że gdzieś ktoś został znaleziony w takim miejscu, że po prostu musiał być wymarznięty i bał się prosić o... Główna przyczyna tych śmierci to jest śmierć z wychłodzenia. No tak, ale mamy zmiany klimatyczne, natomiast trzeba pamiętać, jak wyglądała zima 21 roku czy 22. To teraz trochę mamy taką sytuację, bo myśmy mieli wczoraj minus 18 stopni. Ale nawet pierwsze te ofiary śmiertelne były we wrześniu 2021 roku, kiedy nie było jeszcze śniegu, padał rzęsisty deszcz, noce były chłodne i to też wystarczyło, żeby człowiek zmarł. I ty za to, że próbowałaś robić wszystko, żeby ludzie nie umierali. Nie w moim lesie. Siedzisz na ławie oskarżonych. W Polsce. I ja wiem, że nie miałem zadawać tego pytania, jak się czujesz w związku z tym, ale może co czujesz do państwa jako do systemu, który odpowiada za to, że ty jesteś na tej ławie oskarżonych? Znaczy powiem inaczej. Powiem, co czułam, jak siedziałam tam na tej ławie oskarżonych, bo jest sędzia przydzielony do naszej sprawy i po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni czy tam miesięcy pomyślałam sobie, że jest jakby szansa, że ktoś obiektywnie popatrzy na to, co się dzieje, bo wcześniej, jak miałam do czynienia ze służbami, to tak nieoficjalnie ja wiem, jak bardzo niektórzy się z nich starali, nosili, nie wiem, mówili żonie, szykuj to, szykuj tamto, bo mamy takich tam klientów na mundurowy. Tak. Szukali pomocy, znaczy nieśli sami pomoc. Tak, bardzo wiele osób. Natomiast jak się spotykałam z takimi w lesie, no to było różnie, ale najczęściej nie było to przyjacielskie. Było takie właśnie, że państwo siła, ja wiem lepiej, nie wiem, no. Natomiast, no i to dla mnie była reprezentacja państwa takiego, że najpierw mnie zostawiła, teraz mnie dojeżdża. Natomiast tutaj, jak była ta rozprawa, to jakby po raz pierwszy myślę sobie, że no jest jakaś nadzieja, że będzie po prostu sprawiedliwie, że nie będzie stronniczo, że wow, no co ja w końcu zrobiłam. No, ale to jest zarzuty nawet osoby, które miały w samochodach uchodźców, no to przecież to jest tak, że to nie jest wywiezienie w głąb kraju kilkadziesiąt kilometrów. To jest wywiezienie z zony bezpośrednio, bardzo blisko granicy do
pierwszej miejscowości, nawet nie miasteczka. Teraz powiem coś takiego. Była rozprawa zakończona uniewinnieniem, kiedy osoba została zatrzymana z innymi osobami i był uchodźca w samochodzie. Natomiast no jakby ewidentnie sąd przeanalizował fakty i oni wyjeżdżali ze strefy w stronę najbliższego szpitala. No jakby nie da się jechać na wschód w drugą stronę. No i tam było uniewinnienie. Bo to też nawet z mojej perspektywy patrząc na was, to skoro już wy tam siedzicie, to tam polskie państwo mogłoby posadzić jeszcze kilkadziesiąt co najmniej innych osób. Niech państwo polskie się zajmie przemytnikami. Niech państwo polskie się zajmie politycy, trollami, nie wiem, Putina, bo no, to jest szlak, przez który oczywiście idą uchodźcy, idą migranci, ale ktoś to wspiera i tak patrząc z perspektywy zwykłej podlaskiej kobiety, no to ktoś z tego czerpie jakieś korzyści, więc jakby państwo ma takie narzędzia, ja ich nie mam. Niech państwo sądzi przemytników, bo jak się porówna te statystyki, kto jest tu, kto jest tam, no to na tym razem, jakby, dlaczego o tym mówię, trochę jestem zdenerwowana, bo mega mnie denerwuje taka sytuacja, kiedy nas, którzy nic złego nie zrobiliśmy, jesteśmy tak ścigani i oskarżani o coś, a w tym samym czasie można by powiedzieć, że zasadnicza praca nie jest wykonywana. Nas się oskarża, bo można zabić współczucie w ludziach, że będziemy taką popisówką dla innych, hej, nie pomagaj. Czego my uczymy tak naprawdę? No ja rozmawiam z dorosłymi, rozmawiam z tak zwanym trzecim wiekiem, czyli osobami starszymi ode mnie, rozmawiam z małymi dziećmi i jakby to, że my w ogóle funkcjonujemy i robimy jakieś wspaniałe rzeczy w życiu, to się bierze z tego, że jesteśmy zaangażowani. A angażowanie się w dobro wcale nie jest łatwe, bo tego zła jest dużo więcej i ono jest czasem bardzo atrakcyjne. A o to dobro trzeba się bardzo, bardzo starać. I jeżeli teraz mamy taką sytuację, że wow, nie? Ktoś przesuwa te puzzle i to w taką stronę, że to jest w ogóle nieprawda, ale ten nasz proces, ale to się dzieje, to tak a propos tego, czy podsumowując, bo mnie zapytałeś, jak ja się czuję, no to ja się momentami czuję potwornie zmęczona, bo chciałabym, żeby to już było po. Z drugiej strony czuję ogromną i presję i odpowiedzialność, dlatego też rozmawiamy, żeby ludzie tacy jak ja, a wielu jest takich, nie myślało o sobie, że wow, ale byłem durny, że komuś pomogłem, bo nie byliśmy durni, bo my jesteśmy po prostu ludźmi, jesteśmy wspaniałymi, bo jesteśmy wrażliwi i uważni na innych. I poza tym odpowiedzialnością, taką presją, takim zmęczeniem, to jest jeszcze coś, co było na początku i czasem się pojawia takie wow, ale to zaraz, ale to mi? To ja jestem tylko zwykłą mieszkanką. Nie jestem żadną tam, nie wiem, polityczką czy działaczką humanitarną. Ja po prostu, mi się to wszystko... Jesteś. Nie. Nic tak... Wow. Słuchaj, ja ci mówię. Nie no, dajesz jedzenie, ubranie, to nie wymigasz się. Ja miałam takie sytuacje w lesie i to nie raz miałam, że po prostu wpadłam w histerię, bo zobaczyłam, w jakiej kondycji są ludzie i na przykład wiedziałam, że jestem ja i jeszcze inna mieszkanka i jakby nic nie możemy zrobić poza tym, że co zrobiłyśmy i teraz jakby wszystko po ich stronie, w sensie albo znajdą tą siłę po wypiciu, kurczę, na przykład 5 osób i 2 termosy małe. No ale to jest właśnie to coś, co zostaje w głowie. Jakby pamiętam ten swój strach i takie, kurde, jakby świat się rozpada na kawałki, bo to już nie to, że ci ktoś kładzie tony jakichś kamieni na barki. No ale po prostu następnego dnia na przykład żyjesz dalej.
To jesteśmy jeszcze przy tym procesie, też ta demonstracja, to wsparcie i też ludzi, którzy przyjechali do Hajnówki przed sąd i gdzieś też solidaryzowali się z Wami na manifestacjach mniej, bardziej licznych w Toruniu czy we Wrocławiu. Wiem, że takie były, to też dodaje energii, otuchy. To ja nawet nie widziałam, sorry za moją ignorancję, że były w Toruniu czy w innych miejscach, bo ja jestem bardzo lokalna. I faktycznie jakby nawet nie widziałam wszystkich znajomych, tylko ktoś mi mówił, albo na przykład później się okazywało, że ktoś mówił, że Kamil Syler wrzucił, znaczy o wow, był tam, a ja go nie widziałam. Były też nie wiem, jak Kamil to przeżyje. Bardzo, bardzo mu za to dziękuję. W ogóle każdej osobie, która tam wtedy była, bo to jest ogromne wsparcie. Jak widzisz te osoby, z którymi żyjesz na co dzień, że przyszły. Ale też miałam tak, że ludzie mówili, no nie możemy, bo będziemy w pracy. Miałam też tak, że mówi, jestem z tobą bardzo, ale no ja się nie pojawię, bo ja nie chcę, żeby oni mnie tam widzieli, bo będą telewizje, bo oprócz być tego może... też nacjonaliści tam próbowali też coś zorganizować. A ty chyba tego nie zauważyłam. No, bo tam chyba tylko się pojawiła jedna osoba taka, ale gdzieś tam w sieci wcześniej też zapowiadali. To znaczy ja jak nacjonalistów, tak, to jest taki konstrukt, tak, przeżyłam chyba bardziej, jak organizowaliśmy spotkanie z profesor Masińską w Hajnówce i jak tam zabierali głos, zwłaszcza tak utkwiło mi w pamięci jedna wypowiedź, że tam wartościująca życie w ogóle jako takie, że ktoś tam ma większe prawo do życia, a ktoś tam mniejsze, bo ma inny kolor, nie wiem, tam skóry, włosów i to było takie straszne dla mnie. Ale też były te głosy rozsądne, w tym sensie, że odzywała się inna osoba, która zwracała uwagę na to, że przez to, że to, co się działo na naszym terenie, to zostawiło takie piętno, że nawet jak teraz nie ma osób w lesie i cały problem, jeżeli ktoś tam robi nagonkę na uchodźców, to jest totalnie upolityczniony, to my i tak płacimy ogromną cenę za to, co się wydarzyło, bo ty wspomniałeś o tym przypadku śmierci żołnierza na granicy i to jest, każda śmierć jest straszna, natomiast to, co się później wylało, to jest takie próba nas zamknięcia po raz kolejny w strefie. Czy te wszystkie artykuły, których ja nie czytałam, bo do mnie docierało tylko to, że kolejne osoby rezygnują z przyjazdu na Podlasie, bo się boją, bo u nas jest nie wiadomo jak. Że nie jest pięknie, tylko jest niebezpiecznie, co jest po prostu, co było nieprawdą. I konsekwencje tego będziemy jeszcze pewnie długo zbierać. My, zwykli mieszkańcy, jako obywatel Polski, obywatelka Polski, mam prawo do tego, żeby po pierwsze wiedzieć, po drugie czuć, że to państwo mnie wspiera, nim nie dojeżdża przez swój system represyjny. No tak. A na razie jest tak, że... Na razie jest to bardzo represyjne, no bo jak popatrzymy, nie wiem, to jedno zdarzenie, czyli 2022 rok, marzec, kiedy się wszystko wydarzyło, potem długo, mogę mówić tylko o sobie, tak? Jestem sobie świadkinią, tu mnie przesłuchują, tam mnie przesłuchują, potem staję się oskarżoną, potem jest decyzja o tym, kiedy jest proces, a jest pierwsza rozprawa, to jest 2025 rok. Od 2022 roku. Możesz mnie zapytać, kiedy to się skończy. Ale wcześniej zapytam, jak te 3 lata z tą myślą mijały? Znaczy, no były z tą myślą, są z tą myślą przez cały czas, bo to nie znika z głowy. To jest w naszym przypadku, my pewnie mamy być tymi, tam kolega chyba mówił, Mariusz, coś w rodzaju kozłów ofiarnych, że patrzcie, my ich ukaramy, to inni nie będą pomagać. Ale to też jest bardzo indywidualne, no bo przecież my wszyscy jesteśmy ludźmi i jak dojeżdżasz konkretną jednostkę, która, nie wiem, nic złego nie zrobiła, a przez samo to myślenie jest, nie wiem, zmęczona, to nie jest okej. To po prostu nie jest okej. No różnie reagujemy. Nie jest okej, ale pod tym nie jest okej kryje się rzeczywistość. Dzień za dniem, kolejne też wyjście do lasu, kolejne wyjście do pracy i świadomość, że no, jeżeli
pójdzie tak, jak sobie życzy prokuratura i może ktoś was wtrąci do więzienia na ileś lat, stracisz wszystko. Będę miała czas na czytanie książek, mam nadzieję. Tak sobie myślałaś? O czym? Poczytam książki. A może wtedy byś w ogóle odpoczęła już. O tak. Głowa by... Często mówię, że odpocznę to w trumnie po prostu. Zaczniesz pakować. Odpocznę sobie w trumnie, bo póki jest życie, to każdą godzinę, minutę trzeba szanować i życie jest jakby wow. Tak mam refleksję, że tak naprawdę świat wcale nas nie potrzebuje. To czy ty, czy ja mamy taką potrzebę, żeby w tym świecie zostawić jakiś ślad po sobie, a czy on będzie dobry, czy zły, to zależy od tego, czy jesteś konsekwentny, wierny, masz ten podstawowe wartości. No moje są takie naprawdę, można by, żebym nikogo nie uraziła, ale takie ortodoksyjne. No. Po prostu, nie? No jakby masz te 10 przykazań i te pierwsze, że tak pierwsze z brzegu, żeby nie powiedzieć, to jest jak z młodymi ludźmi rozmawiam, to mówię, jakby to jest, bo teraz jest różnie z tą wiarą, darem wiary, ale ja mówię, że to i tak sprowadza się do tego, że ten Bóg to jakby jest miłość najważniejsza, nie nienawiść w życiu, tylko to, żebyś miał miłość do obcej osoby, do swojej rodziny, możesz nią mieć różnie po drodze, ale tego się trzeba trzymać, nie tych negatywów. A sama, jeżeli chodzi o wiarę, to wierzysz w Boga? Mhm. A jesteś, jeżeli mogę zapytać, prawosławna czy katoliczka? Bo to tutaj... Jestem wychowana w tradycji prawosławnej, tak jak moi rodzice, tak jak rodzice moich rodziców, jak rodzice rodziców moich rodziców, czyli od dawna. W takiej też tradycji brałam ślub w cerkwi, chociaż mój Andrzej, mąż, nie był prawosławny i moje dzieci też były chrzczone w cerkwi. I zdaliśmy jako, nie wiem, tam mniejszość prawosławna, chrześcijańska też, czy to może i większość, bo pewnie też wśród znajomych masz i katolików. My prawosławnie spoko zdaliśmy egzamin, bo o to chciałeś mnie zapytać. No. Zdaliśmy. Zdaliśmy dlatego, że jak my sobie tam czasem rozmawialiśmy, tam będąc w lesie, czy w ogóle jakby, dlaczego jest tak, że tak wielu z nas pomagało, bo też mieliśmy takie, że i ty pomagasz, a nie wiedziałam, i ty też pomagasz, i ty też, był taki wow. To nie jest tak, że uświadomione jest to do końca, czy tak od razu ci przychodzi do głowy, ale jak twoi rodzice pomagali, jak dziadkowie też, albo ktoś im pomagał, to myślę o tym bieżeństwie, bo jakby naprawdę u mnie w domu to było tak, że pradziadek wrócił, jeden wrócił, drugi nie wrócił, ale jego żonę przypchnęli przez granicę, no bo jak wyjeżdżali, no to nie było w ogóle państwa polskiego, bo to był 15 rok, to bieżeństwo. Natomiast jak wracali, ona była w ciąży, to on zmarł na granicy po stronie tej sowieckiej, no nie dał rady, natomiast jej pomogli ludzie i też pomagali nie tylko mojej rodzinie, ale jakby wielu i masz takie, że jak jest bardzo ciężko, no to na koniec jest ci trudno, to bardzo liczysz na to, że ktoś ci z tą pomocą przyjdzie i im przyszli, moim rodzicom też pomagano, tam mój ojciec przecież, on był takim społecznikiem, że pomagał przed pracą, po pracy. Tak. I dlatego. Natomiast... A w cerkwi duchowni baciuszkowie wspominali o tym, co należy robić, jak się zobaczy. Znaczy u nas się nie rozmawia o polityce. To jest ta różnica pomiędzy Kościołem... Czy to jest polityka w cerkwi, żeby powiedzieć... Słuchajcie, bo jak się pojawi na waszym podwórku, gdzieś na waszym polu, w lesie, na waszej drodze człowiek... U nas nie ma tego na propowiedziach. U nas jakby to kazanie, czy ten fragment, kiedy kapłan mówi do wiernych, to trochę jest inaczej. Jest tak, że jak jesteś w świątyni, to jest taki moment, kiedy ty... Przede wszystkim musisz pomyśleć, jesteś oczywiście wśród wiernych, blisko Boga, ale musisz pomyśleć o sobie, jakby co jest do poprawy jeszcze, bo to jest ten konstrukt pokory. Więc nie ma takiej przestrzeni, żeby życie tak zwane doczesne do tej świątyni wchodziło. Natomiast jakby nie ma, nie wiem, ogłoszeń, Ewo, nie ma... Ewo. Macham ręką. Nie, Ewo. Ja byłem chrzczony w cerkwi.
Ja spędziłem wiele lat życia przy cerkwi. I ja wiem, że nawet w tej mojej rodzinnej miejscowości, tam w cerkwi, gdzie byłem chrzczony, baciuszka potrafił mówić o tym, jak bardzo trzeba być murem za mundurem, a słowem nie wspominał o uchodźcach, imigrantach. Więc też byłem w cerkwi na wielu nabożeństwach różnych, kiedy ktoś, baciuszka duchowny, odnosił się do sytuacji czy politycznej, jakiejś, komentował to, co się gdzieś dzieje, a kiedy wybierano milczenie. Bo jeżeli w cerkwi nie słyszałaś o tym, że, czy wierni nie słyszeli jakichś wskazówek duchownego, słuchajcie, jak zobaczycie na swojej drodze człowieka, pomóżcie mu, no to później się chyba kończy też nabożeństwo i można w takich prywatnych rozmowach też dać dobry przykład, bo ludzie czekali na takiego lidera. U nas nie ma lidera w cerkwi, jakby w ten sposób. Ludzie... Znaczy mówię o duchownym, który jest jakimś przewodnikiem też przez życie, który przypomina o tych przykazaniach i kiedy powie dosłownie, słuchajcie, teraz jest czas ten próby, czas pokazania, że te przykazania nie są jakimś pustym hasłem. Ale ja mam takie osoby wokół siebie i to są osoby wierzące i niektóre z nich noszą sutanny i jest jakby wszystko okej. One nie mówią takich rzeczy publicznie, ale to też tak jak mówię, ci, którzy w cerkwi mówili na przykład, nie wiem, murem za mundurem, to są też ci sami, którzy wcześniej mówili, podpisujemy tam listę, że puszcza nam gnije i ten kornik i ten szyszko. To jest trochę tak, że wiesz, cerkiew prawosławna jako autokefaliczna, ona jest w mniejszości, ona jest uzależniona od polityki i ta polityka jak wchodzi, to wchodzi powiedzmy w dobrej wierze, ale to jest instytucja Kościoła. A ja nie mówię o instytucji Kościoła, ja mówię o takim czymś, co jest bardzo głęboko w tobie, tak. Czyli o czymś takim, co jest właśnie tym darem wiary i naprawdę bardzo wielu duchownych dawało wsparcie, okazywało wsparcie, też to powiem inaczej jeszcze, pomagało. Tak. Kropka. Stanowczości. Tak, to też wiemy i jeżeli nas ci, którzy pomagali duchowni w sutannach, obojętnie czy prawosławni, czy katolicy, czy może jeszcze ktoś, to wielkie dzięki za to, że to robiliście. Ale po prostu ja też mam jak gdyby żal do tych, którzy nie dość, że nie szli z tą pomocą, chociaż mogli, to też nie tłumaczyli swoim wiernym, jak chrześcijanin w takiej chwili powinien się zachować. Bo ludzie z tych moich rodzinnych stron do mnie dzwonili, zdezorientowani, z pytaniem, co mają zrobić, bo na podwórku mają człowieka. Ale to jak gdyby jeden z takich wątków, dziękuję, że też mogliśmy poruszyć, jak ta wiara, jak to nasze chrześcijaństwo wpływało na te nasze wybory na pograniczu. Co dalej? Jaka przyszłość? Wasza sprawa stała się głośna, jest interwencja i prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, też prokuratura krajowa przyjrzy się waszej sprawie. Chciałaś być gdzieś z boku, jesteś w telewizji, to nie tylko u mnie na kanale. Co ta przyszłość przyniesie, jak sądzisz? Nie wiem. Wiem też tak, że bardzo potrzebujemy tego, żeby o nas nie zapomniano, bo niezależnie od tego, że dla mnie to jest jednostkowe i to jest powiedzmy mój osobisty dramat, czy będę mogła robić to, co kocham najbardziej w życiu, czyli rozmawiać, edukować o tym, jak piękny jest nasz teren i te przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo, a jak będę miała wyrok, to nie będę mogła. Ale myślę, że ludzie ciebie nie zostawią. To poza tym jednostkowym moim, to jest jeszcze tak, że wiele osób, które nie jest obojętne na codzienność, które się angażuje, to jakby jak myślimy o aktywistach, to oni mogą być różni. To może być aktywista, który w domu pomocy dla starców coś robi, to są wszyscy wolontariusze, niezależnie od tego, gdzie i komu pomagają, że jeżeli za coś takiego będzie kara, to jest to po to, żeby pokazać, hej, nie angażuj się, a myślę, że nasza codzienność bardzo potrzebuje tego, ponieważ mamy ogromne nierówności społeczne. Bardzo potrzebuję tego, żebyśmy nie byli obojętni. No, pan profesor zmarł, tak? Ale to ja
pamiętam i naprawdę Marian bardzo... Turski. Tak, że to nie bądź obojętny, to jest bardzo mocne przesłanie i ono mi od zawsze towarzyszy i myślę, że cokolwiek dobrego się dzieje w świecie wokół nas, to też dlatego, że ludzie po prostu, no to też tak jak ty, no mógłbyś nie rozmawiać, nie nagrywać, nie mówić o tym, co się dzieje, a jest to potrzebne, no bo nie jesteś obojętny. Dziękuję. A jeszcze może powiem, już zbliżając się do końca rozmowy, dziękuję, że wytrzymałaś ze mną tak długo. Nie będziemy mówili, co robiłaś w przerwie? Nie będziemy. Tak, bo jedną z rzeczy, których nie zrobiłam w przerwie, a bardzo bym chciała, a niestety to jest straszne, co mi się przydarzyło, to jest to, że jak nie paliłam prawie 20 lat papierosów, to w momencie, kiedy się zaczął kryzys, to to pamiętam, akurat mówiłam, że nie będę pamiętała, ale to pamiętam, że jak taki 3-latek bez butów był coś tam, to zapaliłam pierwszego papierosa. I niestety to się wydarzyło w 21 roku październik, raczej początek niż koniec, to mamy rok 25 i ja palę. To jest taki sposób. Czyli zaraz jak zakończymy rozmowę, to zapalisz. Tak. I to się powoli już zbliża, a ja ze swojej strony też chciałem tak powiedzieć, że oczywiście współczuję wam i tego procesu nie powinno być. Ale skoro on już jest, to z drugiej strony to też wy występujecie w imieniu wielu, wielu ludzi i na waszym przykładzie będzie można pokazać, już to się dzieje, jaki absurd, w jakim tutaj potwornym w ogóle jakimś chaosie takim moralnym utkwiliśmy, co zrobiła władza z tą częścią naszego kraju, z ludźmi, którzy są i byli w drodze i też z nami. I czym państwo odpłaca właśnie za bycie człowiekiem. I może wasza sprawa po prostu zedrze te jakieś maski, te jakieś zasłony i może przynajmniej ktokolwiek, kto był sceptycznie nastawiony do tych działań humanitarnych na pograniczu, otworzy oczy i usłyszy. I za to wam dziękuję. A ja chciałam podziękować tym wszystkim, którzy nie są obojętni, niezależnie od tego, czy się angażowali, czy się angażują, w co się angażują, że że są tacy, jacy są, bo wiem, że są wrażliwi i uważni i żeby cokolwiek się im nie życzę, absolutnie nie życzę tego, co mi się przydarzyło, ale żeby pamiętali, że nadzieja umiera ostatnia, że to tylko od nas zależy, jaki będzie świat. Moja babcia była nadzieją, a druga wierą. To jeszcze lubow potrzebna. Ten konstrukt wiera, tak, nadzieja i lubow. Tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki i będziemy się w waszej sprawie przyglądać i informować o tym, co się tam gdzieś w tym wszystkim dzieje. Okay. Dzięki bardzo. Czas na fajty. Tak. Pokoju. Czy pokoju nie? Wyrównania równowagi, złapania harmonii. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki. Wesprzyj obrońców oskarżonej piątki. Szczegóły na patronite.pl/Szpila. Cześć, mam na imię Wawrzyniec, jestem w Poznaniu członkiem wspólnoty Sant'Egidio. Jestem także jednym z patronów Piotra i jego kanału Czaban robi raban. W wielkiej mierze, dzięki jego fantastycznej pracy, jestem również członkiem Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Piotr poprosił mnie dzisiaj o kilka słów do jego nowego programu. Chciałem was prosić, byście rozejrzeli się wokół siebie i zobaczyli, że ten świat jest piękny i że my, ludzie, możemy nawzajem dla siebie być dobrzy. I na koniec jeszcze jedna, najważniejsza rzecz. Proszę, byście gotowi byli sobie nawzajem wybaczać.
Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Ewelina Platek, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga,
Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Tomasz Mańkowski, Lesław Kostulski, Janina Falkowska, Sławomir Grabowski, Sebastian Cieśla, Grzela, Hal Kry, Ewa Mendoza, Łucja Kamińska, Grzegorz Sakowicz, Aleksandra Błońska, Jarek Wójtowicz, Jolanta Tomczak, Magdalena Poremska, Gabriela Wiktorowicz i Małgorzata Sajkiewicz-Kręt. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.